Romek, za chwilę przyjdzie do nas gość. Widziałem go na korytarzu. Co, wizytator? Musicie się wykazać. No przecież Wiem, masz rację, ale nic nie mów Gosi, bo się będzie denerwować. Wrzucaj kod misji, szybciutko jedziemy. Misja Natura. Natura 2000 to najbardziej ambitna inicjatywa, jaką podjęto w celu zachowania europejskiej przyrody. Jej głównym celem jest ratowanie rzadkich siedlisk przyrodniczych oraz ochrona roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem. Na wyprawę, której zadaniem będzie poznawanie terenów objętych tym programem, wybraliśmy Romka, ornitologa i obrońcę przyrody, i Małgosię, osobę ciekawą świata i wrażliwą na piękno. Przekonacie się, że mądre gospodarowanie na terenach chronionych przynosi korzyść zarówno ludziom, jak i środowisku, a dobre praktyki, czyli czynności wspierające przyrodę, zaskoczą Was swoją skutecznością. Romku, Małgosiu, zaczynamy! Nazwa Góry Stołowe wzięła się stąd, że góry te są płaskie jak stół. Wypiętrzone przed 30 milionami lat są jedynym w kraju przykładem gór płytowych zbudowanych z ułożonych poziomo piaskowców. Pan już wie. A tak, naturalnie. Proszę, niech pan spocznie. Słuchaj, Góry Stołowe kojarzą się z Parkiem Narodowym. Jest to pierwszy park powołany w Polsce w początkach lat 90. jako jedyny park chroniący przyrodę nieożywioną. Czyli chcesz mi powiedzieć, że sterta kamieni jest chroniona? Co? Jaka sterta kamieni? No nie całkiem. Chodzi o wyjątkowe formy skalne, fantastyczną budowę geologiczną. Ale zaczekaj. Góry Stołowe są chronione przez Park Narodowy. To po co ma je chronić Natura 2000? Dobre pytanie, Małgosiu. W odróżnieniu od Parku Narodowego, sieć Natura 2000 chroni wybrane gatunki i siedliska, a nie wszystkie elementy przyrody w jego granicach. Wiesz, Romku, że Góry Stołowe posiadają najbardziej rozbudowaną sieć pieszych szlaków turystycznych w całych Sudetach. Jaką wybieramy trasę? Najkrótszą. Najciekawszą. No co tam wyczytałaś? W Lambierzycach jest bazylika. Dobrze, ale chciałbym Ci wcześniej pokazać jedno ciekawe miejsce, dobrze? Dobrze. I to jest to przejście zrobione specjalnie dla żab? No dla żab, ale też dla innych płazów, jak tutaj masz ropuchę, która nie jest żabą. O. I pierwsze takie, które zostało wybudowane w Polsce. No widzisz, to przynajmniej teraz nie giniecie, koleżanko, pod kołami aut, tak jak to było kiedyś. A słuchaj, po co one tak chodzą w tą i z powrotem? Nie mogłyby tak w jednym miejscu? Tu mają wspaniałe warunki do przezimowania. Już późnym latem przechodzą na tą stronę. Taka ropuszka nawet do 3 km potrafi przejść. I szukają miejsc, w których temperatura nie spada poniżej zera. Gdzieś się zakopują pod ziemią. I właśnie wiosną, tak jak teraz, wędrują w tą stronę, natykając właśnie taką szosę. Dzięki temu przechodzą na drugą stronę, że jest takie przejście. A po co? Chodź Ci pokażę. Chodź, zobaczymy. Tak. Płazy są bardzo ważnym składnikiem ekosystemów. Żywiąc się głównie owadami, same stają się pokarmem dla innych zwierząt. Aby chronić ich lokalne populacje, buduje się specjalne przepusty, które służą także innym zwierzętom, umożliwiając im migrację i przyczyniając się do zachowania spójności sieci Natura 2000. To one ciągną do tej wielkiej wody. No, tak, tutaj mamy staw, bo wszystkie płazy potrzebują do rozrodu wody, może oprócz salamandry. I tutaj odbywają gody, tutaj składają skrzek, czyli jaja.
wypływają się z tego kijanki i na koniec gdzieś w jesieni wędrują z powrotem. Przed wami Wambierzyce. To nie tylko znany w całej Polsce cel pielgrzymek religijnych, ale to także miejsce, gdzie przed wielu laty człowiek nauczył się żyć zgodnie z naturą. Siadaj tutaj, siądź tutaj. Popatrz, Gosia, zabrałem cię tutaj, bo chciałem ci pokazać, jak działa ludzki parasol ochronny. Tutaj w koło mamy stare drzewa na Świętym Wzgórzu, na którym są również kapliczki. Bardzo ważne miejsce dla pielgrzymów. Drzewa osłaniają te kapliczki i dzięki temu dotrwały do naszych czasów. Zobacz, tam między innymi jest dziupla dzięcioła zielonosiowego, tam powyżej w tym rozwidleniu. Ale to chcesz powiedzieć, że już w XVIII wieku ludzie chronili przyrodę? No tak można powiedzieć. Ludzie wtedy byli blisko przyrody, teraz się troszkę od niej oddalili i trzeba ich na nowo uczyć tych pozytywnych praktyk. A no właśnie. I to robi Natura 2000. Bo tak naprawdę uczy człowieka bycia z przyrodą za pan brat. Pełna zgoda, Małgosiu, ale być z naturą za pan brat nie jest łatwo, bo przyroda to wiele różnorodnych wyzwań. No, choćby takie jak to, które przed wami. No, zdobycie Szczelińca Wielkiego. Droga na szczyt jest po schodach, co prawda, no ale trzeba się do niej bardzo dobrze przygotować. Wiodący stromo w górę, turystyczny szlak prowadzi kamiennymi schodami i stanowi zapowiedź atrakcji czekających na szczycie. To tylko ułamek tego, co oferują góry stołowe. Niemal 100 kilometrów pieszych i rowerowych szlaków. Prawdziwy raj dla piechurów i rowerzystów. I co, liczyłeś, ile było schodów? Nie, ale tak jakieś 300? No, 2 razy tyle. O, to sporo. A kto je tak wszystkie poukładał? Franz Pabel, sołtys z Karłowa w XIX wieku. I za jego zasługi król pruski nadał mu tytuł przewodnika po Szczelińcu Wielkim. I wyobraź sobie, że była to pierwsza nominacja na przewodnika w Europie. O, to ciekawe. Skalne korytarze Szczelińca prowadzą do platform widokowych, które są idealnymi punktami umożliwiającymi obserwowanie przyrody. O, stółka lata. No, czekaj, bo tam być może jest gniazdo chyba. Zaraz sobie zobaczymy. O, tu widzisz, że jest w tej bańce chyba jest gniazdo. Pustułkę wypatrzył. Ma oko. Nie? Zobacz. Na co ona tak czeka? No to jest samica właśnie, która czeka na samca, który przelatuje od czasu do czasu z pokarmem. To jest sokół, który poluje na otwartej przestrzeni. Tu masz łąki. I on te łąki wykorzystuje do polowań. Są blisko, więc on dużo energii nie traci. I one potrzebują generalnie różnych elementów krajobrazu. Właśnie tutaj takie pionowe skały, pustułki. Tak właśnie gniazdują w miastach, nie wiem, czy kojarzysz. Kochani, po zakończonych bezkrwawych łowach na Szczelińcu Wielkim, kolejnym waszym celem będzie rezerwat Wrota Pośny. Słuchaj, znajdź mi szybko najbliższą budkę popielnicy i wyślij jej koordynaty Romkowi. Obszar Wrota Pośny porasta żyzna buczyna. Charakterystyczny dla tych terenów las z dominującymi w nim bukami. Naturalną domieszkę stanowią jawor oraz jodła. O wyjątkowości tego siedliska na obszarze Europy świadczy to, że znalazło się na liście siedlisk priorytetowych Natura 2000. Niestety,
Właściwe proporcje tego lasu zburzyły świerki, sadzone kiedyś masowo w ramach gospodarki leśnej. Patrz. Budka. Zobaczymy. Czekaj. Dobry jest. Co? O, to na pewno to. Ale co to za Chodź. budka? No, to jest w pewnym sensie podpowiedź dla ciebie. Dla mnie chyba dla ornitologów. Wiesz co, bo to nie jest budka dla ptaków, tylko dla ssaków. Aha. A dla kogo? A konkretnie dla popielicy. Te budki robi człowiek. Czyli Tak. tego nie stworzyła natura. A gdzie naturalnie popielice robią sobie gniazda i rodzą się małe? To w drzewostanie, który jest jakby niezaburzony, no to wtedy szukają jakichś dziupli, zakamarków w drzewach, gdzieś wyżej. Natomiast tutaj widzisz, głównie jest ten drzewostan, nie jest taki stary, nie ma dużo martwych drzew, więc im trzeba pomagać. Ale to po I co ludzie to one robią? bardzo często to wykorzystują, żeby jakby Ułatwić im? uzupełnić im element, który brakuje w tym siedlisku, w którym znajdują pokarm. Mają pokarm, ale nie mają gdzie się Schronienia? gdzieś schronień nie ma. Można tu zajrzeć, ale ona teraz tu jest? Zaraz. A popielica jest w środku? A jeśli jej tam nie ma, to leżymy. Zabiorą nam dotacje, fundusze, delegacje. Wiesz co, zawsze trzeba sprawdzić na wszelki wypadek, bo natura jest nieprzewidywalna momentami. Na krzyż od dzioba, zabraniam! Nie spodziewałem się. Dobry stan tego siedliska naturowego przyczynia się do ochrony wielu gatunków zwierząt, nawet tych, które nie są przedmiotem ochrony Natura 2000. Tak jest właśnie w przypadku popielicy. Teraz pora na zaprezentowanie działań ratujących cały obszar zdegradowanego torfowiska. Przed Wami spotkanie z Przemkiem z Parku Narodowego. Cześć Przemku. Słyszałam wiele na twój temat od Romka i na temat tego, co tutaj robicie i chciałabym się dowiedzieć trochę o odtwarzaniu i ratowaniu torfowisk w tym miejscu. Próbujemy ratować, odtwarzać, robimy różne zastawki. Chodźcie, pokażę wam. Znajdź mi coś o szlakach rowerowych, atrakcjach turystycznych regionu. Na skutek gospodarczej ingerencji człowieka, torfowiska w górach stołowych, takie jak Długie Mokradło, zatraciły swój niepowtarzalny pierwotny charakter. Rowy odwadniające skutecznie osuszyły teren. Dlatego charakterystyczne dla torfowisk gatunki roślin, na przykład niezwykle efektowna wełnianka pochwowata oraz mech torfowiec, zanikły niemal zupełnie. Degradację torfowisk pogłębiały wprowadzane sztucznie świerki. Obecnie w celu odtworzenia naturalnych warunków środowiskowych na obszarach chronionych przez program Natura 2000 podjęto zdecydowane działania. Staramy się wspólnie z Klubem Przyrodników ze Świebodzina odtwarzać wszystkie nasze torfowiska na terenie gór stołowych, ale także na terenie całych środkowych Sudetów. Powiem szczerze, bez nas, bez tych działań te torfowiska nadal wyglądałyby tak jak po osuszeniu, czyli to nie byłyby torfowiska, one już są w złym stanie, były w bardzo złym stanie i one same by się nie zregenerowały. Klub Przyrodników przygotował taki projekt pod tytułem Odtwarzanie i ochrona zagrożonych siedlisk hydrogenicznych. Razem z nami wybudował takie zastawki, które wam jeszcze pokażę. Te zastawki gromadzą wodę, woda się zatrzymuje, rozlewa się troszeczkę, one powinny później troszkę zarosnąć mchem, trawą, stać się bardziej niewidoczne, ale cały czas powinny gromadzić tutaj tą wodę. Ta akurat działa super. Zatrzymuje wodę, nie została rozmyta. A dlaczego woda jest taka czerwona? Wodę zabarwiają różne związki chemiczne wymywane przez tą przepływający ciek z torfowiska. Ten kolor oznacza, że torfowisko już trochę zaczyna się odtwarzać. Ale jest to zdrowa woda, nie jest to... Oczywiście zdrowa, nic się nikomu nie dzieje, można włożyć rękę, można się napić, zwierzątka ją piją, także nic się nikomu nie stanie. Można się napić. Romek, powstrzymaj ją na dzięcioła trójpalczastego, jak się jej coś stanie. Nie, no dobra.
Słodka. A ma taki inny smak. Ma. Zastawki to kolejny przykład dobrych praktyk, które przyczyniają się do odtworzenia niezwykle ważnych dla ekosystemu torfowisk. Chodźcie, szybko, 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 szybko. A tutaj jest, popatrz, tam ona jest upolowała gryzonia teraz. Widzę, siedzi tutaj Widzisz? na drzewku. Chodźcie, chodź, podejdziemy bliżej. No to jest, zobaczymy, gdzie poniesie, bo to może nam pokazać gniazdo. Ten to ma oko. To znaczy, chcesz za nią teraz tak biegać, aż znajdziesz jej gniazdo? No, chyba że zaniesie do spiżarni, bo spiżarnia może być daleko od gniazda. Słuchaj, a sówki, sowy w ogóle, wszystkie, one podobno w nocy dobrze widzą, a w dzień one widzą? Oprócz suweczki właśnie. I jeszcze dwa gatunki są takie, które bardziej są zmierzchowe, ale suweczka w nocy nie trafi do dziupli. Dobra? Zaczekaj na mnie! O, Tam jest. są jakieś. Zobacz, jest ich Nie, więcej. poczekaj. Weszła w takie rozwidlenie. Widzę. Dobra, umocowuję, tak jest. Będzie tam zostawiać. Ale to znaczy, że ona gdzieś tam ma gniazdo? Nie, o, jest, tak zostawiła. Wszystko mamy zarejestrowane. Tak, ona tylko zostaje właśnie w takich rozwidleniach, jak to na gałęziach. Poleciała. A warto dodać, że dla suweczki właśnie utworzono tutaj obszar ptasi Natura 2000. To już koniec. Gniazdo bociana czarnego uległo zniszczeniu. Prosimy o pomoc. Świetnie, doskonale. Gniazdo zniszczone. Fantastycznie. Znajdź mi natychmiast kontakt z Jagodą Jakubiec. Wziąłem sprzęt spinaczkowy, ale nie wiem, o co chodzi. Musi coś na drzewie. Witajcie, cieszę się, że was widzę. Cześć Małgosia, bardzo Jagoda, miło. hej. Co się Cześć. stało? Dzwoniłaś? Potrzebuję waszej pomocy. Spadło gniazdo bociana czarnego i potrzebujemy zastąpić go platformą. A kiedy zauważyłaś to? Wczoraj byłam w terenie, okazuje się, że najprawdopodobniej po zimie. To było gdzieś tutaj. O, to ten Bóg. Tutaj, także na tym dużym konarze. Aha. Na tym było to także... A gdzie to gniazdo spadło? A Spadło i tutaj są materiały na dole. Gniazdo leży pod spodem. Aha, tam. Ja myślę, że tutaj wykorzystamy materiał, który został z tego gniazda. Czuję, że maczałeś w tym palce. Ja? Nie, skądże? No dobra, zrobię to dla ciebie. Zrób to dla bociana. Mówiłem, że natura to wielkie wyzwanie. Jest! Prawie zupełnie zniszczone. Podpowiedzcie jeszcze jaki kąt. Ciągnę. Ciągnij. Ciągnij! Musimy mieć stabilną podstawę. No ja nie wiedziałam, że Romek to taki ładny bocian. Romek to wyjątkowo rzadki gatunek. Powinien być pod ochroną. Opowiedz mi o bocianie czarnym. Czy to jest gatunek chroniony?
zagrożony? Zdecydowanie jest zagrożony w skali europejskiej, dlatego pojawia się w dyrektywie ptasiej jako jeden z tych gatunków, dla których między innymi tworzy się strefy Natura 2000. Bocian czarny jest także gatunkiem parasolowym, także trzeba o tym pamiętać, że dzięki temu, że pojawia się w jakimś miejscu i to miejsce obejmuje się pewną ochroną, dzięki temu mogą skorzystać jakby inne gatunki. Tutaj gatunki również ważne z tej dyrektywy ptasiej, czy choćby dzięcioł czarny, dzięcioł średni, muchówka mała. A dlaczego robimy taką platformę? Czy bocian przyleci do platformy, która została wykonana przez człowieka? Tą platformę stawiamy w miejscu, w którym było wcześniej gniazdo, czyli staramy się wyprzedzić tym działaniem pojawienie się tutaj ptaków, w związku z tym, że jeżeli one przylecą i nie będzie tego gniazda, będą zmuszone szukać sobie innego miejsca. A w tym miejscu tak naprawdę, jak w każdym innym, w którym występuje gniazdo, które jest zasiedlone, tworzymy strefy ochronne. A jeżeli nie będziemy wiedzieć, gdzie jest to gniazdo, w tym momencie nie będziemy mogli go w skuteczny sposób chronić. Że resztę powinien bocian zrobić. Sobie tak budować. Będzie jest twardo. Jesteśmy. jak? Zadanie Dobrze. wykonane? Tak? Wykonane. Dobra praktyka w czystej postaci. Tak? Stażysta? Jaki stażysta? A tak, stażysta. No, oczywiście, że się domyśliłem. Tak, nie no, w porządku. Młody, zdolny. Tak. Co, nie było żadnego kłopotu. Żadnego kłopotu. Dobrze, naturalnie ma się rozumieć, podpiszę mu obecność. Dziękuję, do widzenia.